Po lewej stronie od wejścia na drugi dziedziniec znajdziecie wejście do haremu. Czym był harem? Harem to było miejsce święte dla sułtana, dlatego że to było miejsce, w którym mieszkała jego rodzina, mieszkała tutaj matka sułtana, jego żony, jego dzieci oraz jego nałożnice i niewolnice sułtana. Co oznacza słowo harem? Harem to jest coś zabronionego. Zabronione było tutaj wejście dla obcych mężczyzn. Wstęp miała tylko rodzina sułtana, a strażnikami haremu byli eunuchowie, głównie eunuchowie z północnej i środkowej Afryki. Teraz pokażę Wam bardzo ciekawe miejsce. Za mną wiedzie droga. Zaraz ją pokażę. To jest droga, którą wymykał się sułtan konno z pałacu. Tutaj na rogu stał eunuch, który pilnował tak zwane bashkapy, bulamy dairesy, the court of the head slave of the door. Tutaj był slave, czyli niewolnik, który pilnował tego, kto do pałacu wchodzi i wychodzi. I tutaj jest takie sekretne przejście, tędy sułtan jechał konno. Jechał w dół i przejeżdżał tutaj tędy i tędy z pałacu wyjeżdżał. I tak naprawdę nikt oprócz tej osoby, która mieszkała tutaj, miała stanowisko tutaj w tym narożnym domu, nie wiedział, czy sułtan w pałacu się znajduje, czy nie. Dlaczego sułtan miał taką potrzebę, żeby wymykać się konno sekretnymi korytarzami poza widokiem swojej armii, janczarzy i swojej rodziny? Dlatego, że sułtani mieli to w modzie, żeby jako incognito przebrać się, przejechać tutaj tą drogą, pojechać na przykład na Wielki Bazar, żeby podsłuchać, o czym się mówi, jakie są nastroje wobec ludzi, czy trzeba komuś pomóc, co się mówi na mieście, i wtedy zbierał te informacje i dzielił się nimi z wezyrami, i wtedy obradzano, jak można pomóc ludziom w państwie. Za mną na ziemi jest taka ścieżka z małych kamieni. To jest ścieżka, którą konno jeździł sułtan. Dlaczego takie małe kamienie? Dlatego, żeby konie się nie ślizgały tutaj na tych wszystkich marmurach. A zjazd na przykład, tam z tyłu jest dosyć stromy. Ja mam lekką zadyszkę. Także to jest ścieżka tylko dla konia sułtana i tylko on tutaj mógł konno po pałacu się poruszać. A teraz tak naprawdę dopiero będziemy wchodzić do właściwego haremu, do królestwa matki sułtana, która była drugą najważniejszą po sułtanie osobą w państwie. To ona wybierała żony dla sułtana, ona kształciła żony dla sułtana, wybierała te, które najbardziej umiały śpiewać, które mogły, nie wiem, pisać wiersze, pięknie wyszywać, haftować, grać na instrumentach. Teraz będziemy wchodzić do właściwego haremu.
To jest brama do haremu. Zobaczcie, idzie dalej ta droga, przez którą sułtan konno jeździł. Tutaj na straży stał tak zwany czarny eunuch. Nie wiem, chyba z Etiopii. I on czuwał nad tym, kto do pałacu wchodzi, wychodzi. Tutaj tymi drzwiami sułtan jeździł, żeby spotkać się ze swoją matką, królową matką. I tylko ona miała dostęp tak naprawdę do wszystkich komnat w haremie. Nałożnic sułtana i innych niewolnic. Niestety komnaty w haremie nie są otwarte dla zwiedzających. Tutaj jest miejsce, w którym mieszkała najbliższa rodzina sułtana, czyli jego żony, dzieci i tak dalej. Zobaczcie, wow. Tutaj jest sala, w której odbywały się różnego rodzaju przyjęcia. Tam na górze siedziały dziewczyny albo muzycy, którzy grali i śpiewali. Z tej strony tutaj siedziała rodzina sułtana, tutaj siedział sułtan na tronie. Tutaj można było palić fajki wodne. Wszystkie takie najważniejsze uroczystości, rodzinne przyjęcia odbywały się właśnie w tej sali. Pięknie udekorowana sala. Słuchajcie, a tutaj był kiedyś basen. Basen, w którym kąpała się rodzina sułtańska. Zobaczcie, tutaj są takie bardzo wysokie mury, które miały
sprawić, że nikt z zewnątrz nie będzie oglądał sułtana i sułtanek w takiej prywatnej, że tak powiem, sytuacji rodzinnej. Też piękny widok. Dalej widać wieżę Galata. I ostatnie jeszcze miejsce w haremie, w zasadzie już przy wyjściu. I ostatnie już miejsce w haremie, w zasadzie przy wyjściu z haremu, tak zwany Altın Yol, czyli Złota Droga. Tutaj ustawiały się w kolejce nałożnice, mieszkanki haremu oraz służba i sułtan czasami rzucał im złoto oraz inne drogocenne podarunki, dlatego nazwa Złota Droga, czyli Altın Yol. No i słuchajcie, wyszliśmy z haremu. Na pewno warto zobaczyć. Szkoda tylko, że komnaty nie są dostępne dla zwiedzających. No ale mimo wszystko były to prywatne kwatery sułtanów. Warto byłoby zobaczyć, jak tak naprawdę mieszkali, co tam w środku było. No ale nie jest to możliwe, niestety. Teraz jeszcze zobaczę, czy uda mi się zwiedzić Hagia Irenę. I tak naprawdę kompleks Pałacu Topkapı będziemy mieli zwiedzony. Hagia Irene, czyli świątynia Świętego Pokoju. Pierwsza chrześcijańska świątynia Konstantynopola. Była miejscem pierwszych soborów ekumenicznych, gdzie ustalano podstawy wiary chrześcijańskiej. Między innymi potwierdzono boską naturę Jezusa oraz włączono Ducha Świętego w wyznanie wiary. Po zdobyciu miasta przez Osmanów nie została zamieniona w meczet. Była zbyt czcigodna.
No słuchajcie, Hagia Irene robi wrażenie, tylko strasznie przykre, że tak stary kościół jest bardzo zaniedbany. Ja mam nadzieję, że jakieś prace renowacyjne tutaj będą trwać. No widać, że tam ta środkowa część tego kościoła jest zakryta. Mam nadzieję, że coś tam się będzie działo, bo kościół jest niesamowicie zaniedbany, zakurzony. Kamienie się sypią. Robi wrażenie ogromne i w środku, jak to w świątyni, jest taka cisza. Słychać odgłosy kroków tylko, odbijające się echem od tych kamieni. No, na mnie zrobiła niesamowite wrażenie. Polecam każdemu. A tak naprawdę to już teraz koniec naszej wycieczki po Pałacu Topkapi. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Dajcie znać w komentarzach, dajcie znać, czy byliście, czy widzieliście harem. A ja z mojej strony mogę powiedzieć, że bardzo polecam. Naprawdę fajne miejsce. Tylko tutaj trzeba mieć czas, bo żeby obejść cały kompleks, no to wiadomo, kilka godzin trzeba na to zarezerwować. A jeśli przyjedziecie i będziecie mieli takie szczęście jak ja, że po prostu jest błękitne niebo nad nami i cudna pogoda, no to naprawdę fajnie spędzicie czas. Ja już się z Wami żegnam. Dziękuję. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!